Dzień dobry, dzień dobry. Co tam? Dzień dobry, witamy we Francji. Teraz idziemy. Dziś jedziemy pozwiedzać trochę Set. Połazimy, wypijemy jakąś kawkę, spróbujemy odnaleźć jakieś fajne, interesujące miejscówki, które będą warte udokumentowania na vlogu. Pogoda jest troszeczkę gorsza niż wczoraj, z racji, że strasznie wieje. Słońce trochę ukryte za chmurami, ale w większości nie jest najgorzej. No i tak. Twój moment. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Jesteś pewny? No tak. Później będzie gadał jak najęty. Nie wolno. Teraz idziemy. Naprawdę urokliwe miejsce to Set. Bardzo mi się podoba. Jest, kurde, tak nie wiem do czego to porównać, bo w Polsce nie ma w sumie takich miejsc, ale jest to coś pomiędzy naszymi takimi miejscowościami nadmorskimi, ale też takim dużym, urokliwym miastem. Zejdź, bo autobus cię potrąci. Kurde, przybłąkał się jakiś koleś i mnie wkurza. Idziemy. Teraz idziemy. Nie wolno. Co nie wolno? Możemy Możemy co? Co? a treningu. A treningu. Tak? Możemy iść na trening. Możemy iść na treningu. Idziemy na trening, mordo. Idziemy teraz. Chilluj. No i tyle mam wam do powiedzenia, bo oczywiście koleś musiał skraść całe show, nie? No tak. No tak. Okej, o historii trochę tego miasta opowiem wam potem, a może nawet nie opowiem, tylko po prostu wrzucę tutaj jakieś najistotniejsze informacje. Z rzeczy interesujących świat siatkarski postacią wywodzącą się z miasta Set jest Benjamin Tonuti. Na pewno jest to jedna z najistotniejszych osób urodzonych w Set. I z tego, co zdążyliśmy zauważyć z Jolisem na Instagramie, to chyba aktualnie się tutaj znajduje. Z rzeczy przemyconych przez Jolisa ma tutaj ogromną willę, której raczej nie znajdziemy. Ale tak, jest to bez wątpienia osoba najbardziej rozpoznawalna, która no, jest w jakiś sposób połączona z tym miastem. Coś, czego w Polsce na 100% nie znajdziecie, to flan. Tak jak na przykład croissanty albo pain au chocolat, gdzieś jest szansa, że ktoś takie coś zrobi. Tak, flan nie ma szansy. Takie coś znajdziecie tylko we Francji i to jest obligatoryjna rzecz, którą muszę zjeść przynajmniej 5 razy, jak już przyjadę tutaj. I teraz jest ten 5. raz. Action.
Zarobiście. Zarobiście. Honestly, I don't know how to talk Polish, but was very cardio. Good training, and was pleasure to train with my Nico, my compagnon. I love you. Stinker. Zatrzymaliśmy się właśnie na mały lunch w tej oto boulangerie. Jest to najlepsze boulangerie w Millau, w miejscowości, w której właśnie się znajdujemy. Jest to miejscowość bardzo urokliwa, jak zdążyliście zauważyć na ujęciach, które nagrałam Wam w czasie trasy. Zawsze to jest taki obowiązkowy przystanek, który musimy zaliczyć w drodze do Mont, czyli do miejscowości, z której pochodzi Joris. 2 kanapki, 2 croissanty z migdałami w środku i lecimy dalej w traskę. You wanna say something about this place? This place, we are on the top of the mountain of Mont, the most famous place in Mont. From this place you can see all the city, Like panorama of the city. panorama of the city. Do the picnic, and this is To what the we will do now. picnic, yeah, my brother. Look, this cruise, they put it, I don't know how many Comment times, but... Hein? Commandant, comment on dit? Comment dire, ah, putain, fais chier. Bah, écoute, Écoute, en fait, long time ago, and yeah. is the very old cross. Yeah, because down, just in the mountain, is the house Klasztor of the... Yeah, zakonnic. Zaraz Wam to pokażę. zaraz nam pokażę. To jest ten klasztor, o którym mówił Joris. A jakiś czas temu przechodził generalny remont i nie wiem, czy on jest już otwarty. W zeszłym roku, jak próbowaliśmy się do niego dostać, no to niestety był zamknięty. Może dzisiaj uda nam się zobaczyć, jak wygląda sytuacja i może trochę ponagrywać, jak to wygląda w środku, ale niestety z tego, co widzę, chyba jednak dalej jest w remoncie. Wrzucę Wam jakieś zdjęcia z Google'a, jak to wygląda, ale no sama panorama uważam, że jest niesamowita. To wszystko to jest Mont, czyli miasto, z którego pochodzi Joris i cała w sumie, można powiedzieć, jego rodzina. Znaczy, no, jego rodzina pochodzi z Algierii, ale kiedy przywędrowali tutaj, w sumie jego dziadek przywędrował tutaj, to osiedlili się właśnie tutaj, w Mont. Bardzo, bardzo ładny region, bardzo spokojny i naprawdę urokliwy. Francuski piknik. Yes. Bon, qui veut quoi? Moi je veux bien un peu de. Oh, goûte les chips, toi, tu vas voir. Lesquelles? Celles-ci? Tu vas péter ton. Non, c'est juste. Je le connais ça. Najlepsze na świecie. Malinowe i pistacjowe. Alors qu'elles sont différentes. Ah non, c'est bonne. Ah, ça me Et lâche. Moi je jure. Je suis un trou du cul, moi. Ouais. Elles sont bonnes la première fois et après. Ah, le Mój Coca-Cola, ulubiony ser. T'as acheté un Dozer. t'as acheté un couteau? Comte. Prendre un coup Ouais, mais de tu couteau pour t'en. toi. Okej.
Po takiej ilości fantastycznych węglowodanów, jakie mieliśmy okazję zjeść na naszym pikniku, wypadałoby zrobić jakiś spacer. Dlatego robimy spacer. We're doing the walk Yeah, to burn this amount of the calories what we eat. yeah. Amazing walk in the forest with the beautiful view, the clean air, environment, air. Yes. Ten region słynie z jednych z najpiękniejszych lasów we Francji. Dlatego korzystamy z możliwości zrelaksowania się właśnie w tym środowisku. This region is with the best forest in the France? Yeah. Okay. Best forest, best mountain. Best, everything best. Yes. The Our longest- region is the best. The longest bridge in No, the world. No, this I don't care because it's not in my region. This I But don't it's care. Lozère. This is not. It's not Lozère? No. Okej. Ale tak, wszystko jest najlepsze w Lozère. Najlepsze. W całej Francji, w całym świecie. Ja chciałem wyjść zawsze sobie, ale na takim zamierze do zobaczenia. Do zobaczenia. Okej. Do zobaczenia. I czasami w takich laskach możemy znaleźć sobie takie cudowne artefakty przeszłości. Jak ta mała wioska ukryta głęboko w środku lasu. Jest naprawdę interesująca. Sporo jest tutaj takich rzeczy w środku lasu i wydaje mi się, że to naprawdę może fajnie urozmaicić takie wędrówki. Sporo ludzi w ogóle tutaj wędruje. Głównie starszych. Ale też młodszych. Jak ja. Are you happy that we're walking in this forest? I'm fucking happy. It's amazing. Troszeczkę za długo już chodzimy. Ale też Szedło. that we're walking too long. The car is in a few minutes. But I know. What we will do after? What we will do after? After it could be nice if we go back home. Oh yeah, it could be very nice. And if we watch the series, 13 Reasons Why, episode 12, season 3. Wytłumaczenie. Z racji, że Joris jest ode mnie dużo młodszy, to postanowiłam pokazać mu wszystkie warte uwagi seriale, które obejrzałam w moim życiu. I teraz jesteśmy na etapie 13 powodów, które oglądałam chyba jak miałam 24 lata albo 25, coś takiego. I wszystkie te seriale oglądam jeszcze raz, żeby pokazać mu, co warto po prostu oglądać i oglądamy je razem. Tak? Tak. Tak. We arrived. Come on, we arrived after 3 hours of walk. To była przyjemność robić ten spacer. Naprawdę. Ogromna przyjemność. Nie, no tak naprawdę fajnie. Fajnie było coś porobić, a nie tylko jeść. Chociaż jedzenie też jest super. A jakieś twoje popisowe danie? Moje popisowe danie. Ja bardzo lubię jeść ryby, Jakie ryby preferujesz? filety. Ale jakie gatunki lubisz? No nie znam, wiem, że filet z nadmorza pochodzi, tak? Nie umiem określić, czy to jest filet z oceanu, czy z jakiegoś tam morza czy z Indii. Okej, spoko. Hala. Dziś przejechaliśmy z Jorisem. No właśnie, gdzie my dzisiaj przyjechaliśmy? Where we are today? Today we are in the small village in Lozère in France. In France. Next to where I live. And the speciality of this village is that now this period there is the old vibes who come back. Przetłumaczę. And what is the name of this village? Le Malzieu. Malzieu.
Okej. I co roku odbywa się tu, można to nazwać taki cosplay dla ludzi, którzy wiedzą, co to znaczy. Co roku odbywa się tutaj taka inscenizacja starych czasów. Wszyscy są przebrani w ubiory ludzi z 1400X i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo atrakcji, które mam nadzieję uda mi się nagrać i no generalnie jest tak piknikowo i rodzinnie, także mam nadzieję, że spędzimy tutaj dobry czas razem, bo to w sumie ostatni dzień. Już jutro wracam do domu, a Joris jedzie na zgrupowanie kadry. No tak, to fakt. No, także zobaczmy, co nas dzisiaj tutaj czeka. I akurat odbywa się to w tym momencie, w którym jesteśmy w Mende. Przypadek? Nie sądzę. That's the fire. It's the barbecue. You like? Yeah, but we will see, but it looks cool. Wygląda trochę jak w Malborku. Nie wiem, czy kiedyś byliście, jak byliście. To właśnie tak to wygląda, jak w Malborku. Które bierzesz? Dobrze. Which one you take? Ah, Voilà, il n'y a pas de souci, moi, je l'ai là et c'est en sécurité. Uważam, że idealnie odnaleźliby się tutaj wszyscy fani Gry o Tron i wszystkich kostiumowych możliwych filmów, które kiedykolwiek wyszły, bo no vibe tutaj jest naprawdę niesamowity i ci wszyscy ludzie, którzy poprzebierani są i nawet wiecie jakby normalni ludzie, którzy tutaj przyszli jako turyści, kupują te wszystkie przebrania i utożsamiają się z tymi bohaterami, którzy tutaj się przewijają między nami. Ekstra, naprawdę super sprawa. I samo to miasteczko jest takie bardzo klimatyczne. Wszystko tutaj się wpasowuje idealnie. Ktoś miał naprawdę fantastyczny pomysł z zrobieniem takiego eventu. You wanna ride on the donkey? I think the donkey will not move. I think the donkey can drive on you. You think? Maria, ven a cantar sempre a correndo in Santa Maria. Ven a cantar sempre a correndo in Santa Maria. Correndo Maria.
już sobie pomalutku do domu. Spędziliśmy naprawdę miło czas. Kupiliśmy 2 ciastka na drogę z tej piekarni, w której wam pokazałam, ale okazało się, że w następnym boksie uliczkę dalej były takie fantastycznie ręcznie robione ciastka z Kinder Bueno i z Lotusem, także oczywiście, że wzięliśmy 2 kolejne. Uważam, że takie eventy są naprawdę fajne. Pokazują naprawdę otwartość Francuzów i to, że nie oceniają za bardzo. Akceptują dużo rzeczy, a przede wszystkim akceptują wygląd zewnętrzny, jakikolwiek on by nie był. Chociaż prawda jest taka, że było wiele sytuacji, w których to Joris robił za główną atrakcję ze względu na ponadprzeciętny wzrost. Ale tak, wszystko w granicach uśmiechu i tolerancji z obu stron, także naprawdę fajny czas. No i chyba stałam się fanką średniowiecza. Cześć. Skoro tu jesteś, to znaczy, że dotrwałeś do końca mojego bubloga, za co bardzo Ci dziękuję. Z tego miejsca jestem zmuszona powiedzieć tą stałą formułkę. Zapraszam Cię na moje social media, do zaobserwowania tego konta, a także do pozostawienia komentarza i łapki w górę. Cześć!